Ileż pięknych, zielonych, a nawet dzikich enklaw znajdziesz na Śląsku. Zabierzemy Cię w podróż po tych wyjątkowych miejscach. Górnośląskie Pojezierze to największe polskie pojezierze antropogeniczne, czyli stworzone przez człowieka. Obejmuje ponad 4000 zbiorników wodnych, z tym największym, Jeziorem Goczałkowickim, zwanym Śląskim Morzem. Zazwyczaj ogląda się je z zapory, jednak najbardziej urokliwie i dziko prezentuje się w zachodniej części, gdzie uchodzi do niego Wisła. Tutaj swoje królestwo ma ptactwo. Wspaniałe miejsce na niespieszne, poranne spacery w takt muzyki przygrywanej przez mewy i czaple. Na blogu znajdziecie mapę z zaznaczonymi punktami widokowymi. To majestatyczne zwierzę, nazywane królem puszczy, ocalało od zapomnienia dzięki wysiłkom polskich naukowców. Żubry można podziwiać w Pszczyńskiej Zagrodzie Pokazowej, gdzie zobaczysz również jelenie, owce i sarny. To swoiste mini zoo, które na pewno polubią najmłodsi. Nam jeszcze bardziej przypadło do gustu żubrowisko w pobliskich Jankowicach. W tym rezerwacie żubry żyją w bardziej naturalnym środowisku, na większej powierzchni. Trzeba nieco cierpliwości, by ten cud natury wyłonił się z gęstwiny lasu i poczochrał się w trawie. My dostrzegliśmy aż 7 osobników. Pozostałe kilkadziesiąt sztuk grasuje po tutejszych lasach, znanych jako Puszcza Pszczyńska. W końcu król musi mieć swoje królestwo. Do Pszczyny żubry sprowadził książę Jan Henryk XI Hochberg, który rozbudował tutejszy pałac do czarującej rezydencji. Ta szczęśliwie przetrwała zawieruchę wojenną i dlatego możemy dziś podziwiać jej wspaniałe wyposażenie. Jakże to inna historia niż w większości śląskich pałaców zniszczonych w czasie i po II wojnie światowej. Mieszkała na zamku w Pszczynie, choć nie na stałe, słynna księżna Daisy, jedna z najpiękniejszych kobiet epoki. Sami możecie to sprawdzić, bo na rynku jest jej ławeczka. Była to nietuzinkowa kobieta. Ponoć kiedyś przyszła na rodzinną uroczystość w sukni uszytej z worków po owsie. Ale serce miała dobre, mające na względzie ubogich i potrzebujących. Pewno nieraz przechadzała się po tutejszym romantycznym parku. Również i my nie odmówiliśmy sobie tej przyjemności. Tym bardziej, że w parkowej herbaciarni serwują przepyszne ciastka z cudnym widokiem na staw i zamek. Pałacowy blask i luksus oraz parkowy spokój nie był dla wszystkich. O tym, jak wyglądało życie na wsi, przekonasz się w uroczym pszczyńskim skansenie. Znajduje się na szlaku architektury drewnianej.
Od wieków wieś była ostoją polskości i kultury śląskiej, również tej kulinarnej. A jest się czym chwalić, bo śląska kuchnia jest jedną z najlepszych w Polsce. Doskonałe smaki odnajdziesz na przykład w karczmie wiejskiej niedaleko Żubrowiska w Jankowicach. Pyszne policzki wołowe czy jankowicka kopa to rarytasy ze szlaku śląskie smaki. Jesteśmy na wsi, serwujemy dania wiejskie, serwujemy dania kuchni przede wszystkim śląskie. Kopa jankowicka jest według przepisu tutaj rodzimego, mojej teściowej, przekazywany z pokolenia na pokolenie i rzeczywiście według tego przepisu robimy tą kopę i naprawdę jest po prostu rewelacyjna. Ale czymże byłby Śląsk bez rolady, klusek i modrej kapusty? Są takie miejsca, które wyglądają wspaniale o każdej porze roku, a przy tym zawsze inaczej. Tak właśnie prezentują się ogrody Kapias. Od wielu już lat przyciągają jak magnes nie tylko miłośników niecodziennych, magicznych kadrów, ale również pragnących odsapnąć od codziennego zgiełku. Miłośnicy dobrej kawy również poczują się jak na wakacjach. Niezwykła jest wyobraźnia i kreatywność właścicieli, by z gołej ziemi wyczarować tak śliczną przestrzeń. To miejsce urasta do miana kultowego na Śląsku. Ale wróćmy na łono bardziej dzikiej natury. W krainie Górnej Odry rządzą rzeki, a przede wszystkim Księżna Odra, druga największa rzeka Polski. Bodaj najpiękniej prezentuje się w okolicach chałupek, gdzie z wieży widokowej można podziwiać dziewiczy wręcz krajobraz, jej granicznych meandrów tworzących niebieską wstęgę. Warto powędrować wijącymi ścieżkami, by podziwiać konary drzew oddanych na łaskę wodnego nurtu, czy łachy piasku i kamieni oblewanych delikatnymi falami. W tej krainie skryła się perełka w postaci pałacu w Tworkowie, który powstał jako zamek jeszcze w czasach średniowiecza. Pięknie rewitalizowany staje się jedną z cenniejszych kulturowych atrakcji tej części Śląska, udostępnionej bezpłatnie. Z wysokiej wieży pałacowej roztacza się czarujący widok na rozległe ruiny dawnego zamku. W dole natomiast spotkaliśmy koleżankę ze studiów. Mieszkam właśnie w Tworkowie i co najlepsze, mieszkam właśnie przy tych ruinach zamków. Ta cała rewitalizacja, która się działa w ostatnich latach, odbywała się na Twoich oczach. Dokładnie, Aniu. Można powiedzieć, cały czas to oglądałam. Budziłam się rano, jakieś tutaj ciężarówki, różnego typu sprzęt, który tutaj to wszystko woził i robił, także czułam się czasami jak dozorca. Czy wiesz, że obok Raciborza, będącego sporym miastem, zagubił się unikalny rezerwat, w którym żyje ponad 200 gatunków ptaków? Podobno więcej można wypatrzyć tylko na Milickich Stawach. Uroczy rezerwat Łęszczok to pocysterska dzika enklawa, która zachwyca i przyciąga szczególnie wiosną, gdy rozkrzyczane ptactwo woła spragnionych niecodziennych zdjęć fotografów. Stawy, które założyli cystersi już w XIII wieku, poprzedzielane są spacerowymi groblami porośniętymi wiekowymi drzewami. Ten ptasi raj to wyjątkowy sposób na ukojenie nerwów dnia codziennego. Cystersi żyli zgodnie z rytmem natury. Dziś pozostał po nich na tych terenach ogromny park, a właściwie las,
będący śladem dawnej puszczy. W jego sercu, przy dawnym opactwie w Rudach, odwiedziliśmy piękny miejscami dziki park. Liście, które chwilę temu ozdabiały dumnie drzewa, dziś szeleszczą pod naszymi stopami i pływają po okolicznych stawach, tworząc niecodzienną rzęsę. Silnym potokiem przepływa tutaj urocza rzeka Ruda, która znajdzie swe ujście w Odrze. Zapraszamy na piknik nad jej malowniczymi meandrami. A wybierzemy się tam kolejką wąskotorową. Twarze dzieci już się śmieją, bo nie ma to jak rytmiczny stukot żelaznych kół. Pokaż mi te bilety. Kolejka należy do Śląskiego Szlaku Zabytków Techniki, na którym znajdziecie 40 obiektów będących perełką dla fanów industrialnych wynalazków. Choć kolejka zawraca do Rud, my wybierzemy się na spacer nad rzekę. Liczymy, że przyjedzie po nas kolejny pociąg. W końcu nic tak nie cieszy, jak piknik na łonie natury. Tym bardziej w tak urokliwym miejscu jak meandry rzeki Rudy. Zabierzemy Was jeszcze w 2 miejsca. Żabie Doły to miejsce niezwykłe, bo leżące w samym centrum przemysłowej części Śląska. Wciśnięte między Bytomiem a Chorzowem jest pięknym przykładem rekultywacji terenów pokopalnianych. Człowiek oddał przyrodzie to, co kiedyś zabrał, a ta cudownie się tutaj rozgościła. Nie tylko płazy ukochały to miejsce, o czym przekonasz się o świcie, kiedy 100 gatunków ptaków rozpoczyna swój koncert. Na koniec trochę naszego wkoło komina, czyli Świerklaniec. Stał tutaj kiedyś piękny pałac, który podobno przepychem przypominał Wersal. Zresztą małym Wersalem był nazywany. Ogromny, wystawny i po niemiecki, co przypieczętowało jego los. Spalony w czasie wojny, miast być ratowany, w późniejszych latach został doszczętnie zniszczony. Dziś pozostał po nim tylko pałac kawalera i malowniczy park ze stawem i zabytkowymi rzeźbami. Często po nim spacerujemy, regenerując siły. Przyrodniczą perłą województwa śląskiego jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Opowiadamy o niej w innym filmie, na który również serdecznie Cię zapraszamy. Tymczasem dziękujemy Wam za wsparcie, lajki i komentarze. Trzymajcie kciuki i pozdrawiamy Was ciepło.